Witam Państwa serdecznie. Nierzadko tworzymy zabudowę kuchenną, którą planujemy rozbudować o wyspę albo półwysep. Często też meble kuchenne ustawiamy pod ścianą, ale całość chcemy zakończyć blatem pionowym ze względów estetycznych, jak również technicznych. Chcąc taki blat dodać do naszego projektu, przejdziemy do środowiska 2D. Pracować możemy dzięki widokowi z góry, jak również za pomocą widoku aksonometrycznego. Taki na przykład dla nas będzie tutaj najbardziej odpowiedni. Widzimy natomiast, że tutaj mamy bardzo dużo elementów i rysowanie blatu może dla nas być bardziej utrudnione. W tym celu, żeby sobie pomóc, wejdziemy w ikonkę Pokaż ukryj element, ukryjemy wszystko, natomiast zostawimy same blaty. Usuniemy blat, który będziemy wstawiać ponownie, a następnie, jeżeli nie pamiętamy wymiarów, zmierzymy, jaki wymiar będzie miała nasza noga blatowa. Skorzystamy początkowo z odległości, czyli miarki i zmierzymy szerokość naszego blatu. Widzimy, że w osi Y, czyli jako szerokość blatu, będzie to 940 mm. Wyjdziemy Escape i w tym momencie również zmierzymy wysokość nogi, co zrobimy za pomocą ikonki współrzędne punktu. Klikamy na nią i odszukujemy tutaj ten dolny narożnik blatu. Klikamy lewym przyciskiem myszy i jak widzimy w osi Z, czyli wysokość jest to 870 mm. Escape, wychodzimy z funkcji. Teraz możemy przystąpić do rysowania naszego blatu. W tym celu wchodzimy na pasku narzędzi w ikonkę blaty, klikamy na odległość oraz w miejscu, w którym chcemy zacząć rysować blat, klikamy lewym przyciskiem myszy. Odsuwamy myszkę w stronę zewnętrzną i klikamy w którymkolwiek miejscu. Jak widzimy, pokazały nam się przypadkowe wymiary. Oczywiście będziemy je zmieniać. Pamiętamy o tym, że szerokość blatu wynosiła 940 mm, natomiast długość była 870. Mamy wyrysowaną nogę. 870 wiemy, że będą to boki naszego blatu, które możemy również zaoblić albo ściąć. Więc jeżeli na przykład chcemy ściąć nasz blat z dwóch stron, czyli podwójnie, na przykład o 5 mm, zaznaczamy krawędzie, które nas interesują. Będzie to jedna i druga boczna strona naszej nogi. Następnie potwierdzamy rysuj. Widzimy, że blat wyrysował nam się w poziomie. W tym momencie zaznaczamy go lewym przyciskiem myszy, prawym rozwijamy menu i wybieramy obrót 3D. Następnie klikamy na 3D i wybieramy oś, w którą powinniśmy obrócić. Będzie to u nas akurat oś Y, więc ją zaznaczymy i o 90 stopni obracamy. Zamykamy okienko, a w dalszej kolejności przesuwamy naszą nogę, dopasowując do blatu poziomego. Zaznaczamy blat, prawy przycisk myszy, przesuń 2 punkty. W tym momencie zewnętrzny narożnik nogi blatowej musimy ładnie dopasować do dolnego narożnika blatu poziomego. Więc łapiemy nogę naszą w tym miejscu, luźno przesuwamy myszką do miejsca, którego szukamy i klikamy lewym przyciskiem myszy po raz kolejny, akceptując nasz wybór. Blat mamy przesunięty. Pokazujemy wszystko z powrotem, wychodzimy oraz wchodzimy w wizualizację. Blat mamy wyrysowany. Możemy pobrać teksturę z blatu, który jest już wyrysowany oraz nałożyć na naszą nogę blatową. Escape, wychodzimy z funkcji. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.